Hejo, tu Regina. Chciałabym dziś porozmawiać o boomersach. Kim są boomersi? Boomer to słowo pochodzące do angielskiego. Odnosi się one do osób urodzonych między 1946 rokiem a 1964 rokiem. Było to określenie, które odnosiło się do osób z tak zwanego właśnie baby boomu, czyli wzrostu demograficznego, który nastąpił po wojnie właśnie w tych latach, które wymieniłam wcześniej. Jednak z czasem to określenie zostało także przyjęte w Polsce. W Polsce to stwierdzenie nie tyle, co odnosi się do osób właśnie urodzonych w tych latach w trakcie baby boomu, ale także do osób wychowanych w PRL-u. Stwierdzenie te powstało na fali tego, że młodzi ludzie nie mogli zrozumieć starszych i na odwrót, że starsze pokolenia nie do końca rozumiały świat młodych, były to różnice w żartach, w sposobie wypowiadania się, pojmowania świata, te teksty za moich czasów było lepiej. I właśnie była to walka pomiędzy osobami młodymi, które wchodzą już w tą nową generację, sposób myślenia i postrzegania świata, chęci zmiany klimatycznej, zmiany jakichś warstw systemowych i kulturowych. Tymczasem pokolenie boomersów było to pokolenie, które zostało przy tym starym świecie z czasów PRL-ów i nie byli w stanie dostosować się do nowych realiów. Między innymi właśnie w kulturze, w muzyce czy w kabaretach pozostawali przy tych starych formach, które były dostępne jeszcze w PRL-u i nie do końca mogli się przystosować do tej kultury i takiego zachwytu z Zachodem, co przychodziło do Polski po rozpadzie PRL-u. Jednak z czasem te określenia zaczęło nabierać nowych znaczeń, ponieważ czas szedł coraz bardziej do przodu, więc boomerem mogła być nie tylko osoba, która wychowała się w PRL-u, ale także już osoba nawet, która posiadała 20 lat, ponieważ nie rozumiała po prostu na przykład języku młodych, nowej generacji nastolatków, ponieważ wiadomo, że każde pokolenie ma swój język, ma swoją kulturę, ma jakieś inne swoje odniesienia. Na przykład wystarczyło mając 22 lata nie rozumieć jakichś nowych powiedzeń, młodych nastolatków, czy jakichś trendów, które panują na przykład w internecie, lub na przykład odmówić chęci posiadania konta na przykład na TikToku, gdy TikTok wchodził do internetu. To jest stwierdzenie, które miało na celu jakby podkreślenie buntu i różnicy między starym pokoleniem a nowym. Powoli zaczynało mieć bardzo negatywne jakby określenie, ponieważ boomer zaczęło mieć bardzo negatywny wydźwięk. Jeśli byłeś boomerem, to w jakimś takim kontekście byłeś gorszy, byłeś zacofany, nie rozumiesz teraz młodych ludzi. To słowo stało się takim określeniem, które pomagało młodym ludziom oddzielić siebie od pokolenia, które już było dorosłe i już zaczynało w jakiś sposób pracować lub było bardziej poważne. I zaczynali tego określenia nie tylko używać właśnie w kontekście buntu, to żeby nakreślić, że ty jesteś już stary, zacofany, więc nigdy nas nie zrozumiesz, ponieważ my jesteśmy młodzi, mamy świeże podejście do wszystkiego, więc w jakimś takim ogólnym rozrachunku jesteśmy lepsi. Więc uważam, że współcześnie ogólnie słowo boomer jest takim łatwym określeniem, żeby komuś przypiąć jakąś łatkę. Nawet jeśli chodzi o te już starsze osoby, które już mają z 50 lat, nadać im negatywnego określenia, że jesteś nieaktualny, że jesteś przestarzały, nie zrozumiesz niczego o tym, co mówimy, więc nie ma w ogóle tutaj jakby mowy o dyskusji, co według mnie jest negatywnym określeniem, bo to jest takie spychanie tych starszych osób już do jakiegoś marginesu, mam wrażenie też istnienia, że oni już nie mają prawa tworzyć swojej jakiejś części w społeczeństwie i kultury, tylko siedzieć w domu i zachwycać się tym, co już powstało. Jednocześnie jest to też takie określenie, że w sumie bardzo szybko jest w stanie się stać współcześnie boomerem, bo jak już mówiłam, będąc już osobą naprawdę jeszcze bardzo młodą, możesz nie rozumieć mowy nastolatków. To jest ogólnie normalne, bo wiadomo, że co jakiś czas te słowa się wymieniają, każde pokolenie wymyśla swoje jakieś własne określenia, jakąś własną kulturę, inne sposoby postrzegania świata, no oni też się wychowują jakby z roku na rok w coraz trochę innym świecie. Więc jest to naturalne, że osoby, które nawet są 5-10 lat starsze, mogą nie rozumieć
zrozumieć pokolenia, które jest młodsze, bo oni mają inne wymagania od świata, oni mają inne problemy, które muszą stawić czoła, oni w inny sposób są nawet po prostu uczeni w szkołach, pochodzą już trochę z innych rodzin, ich rodzice są właśnie już tym pokoleniem młodszym, więc mieli też inne wymagania niż ich rodzice, więc w inny sposób wychowali po prostu swoje dzieci, więc jest to normalne, że z czasem po prostu jakieś podejście do niektórych rzeczy, czy sposób wyrażania mamy po prostu inny. Jest to naturalne, po prostu to jest zjawisko, że z czasem, gdy używamy jakichś słów, jesteśmy na bieżąco z technologiami, z muzyką i tak dalej, ale w pewnym momencie już się zatrzymujemy w jakimś momencie. Na przykład lubimy słuchać hip-hopu, bo wychowaliśmy się w latach 2000 i jakoś to do nas dostało, bo z tym gatunkiem muzyki na przykład czujemy jakąś nostalgię, on nas wtedy przykuł, więc do tej pory na przykład lubimy słuchać tych utworów, ale na przykład nie podobają nam się utwory nowe. Trzymaliśmy się na przykład, że lubimy korzystać bardziej z komputera niż z telefonu, bo jesteśmy do tego po prostu bardziej przyzwyczajeni i coraz to nowsze rzeczy przychodzą nam po prostu z trudem i to jest normalne i tak było ogólnie zawsze, że te starsze pokolenia w pewnym momencie czuły nostalgię i przywiązanie do rzeczy, do których byli po prostu przyzwyczajeni za młodu. Natomiast coś, czego ja totalnie nie rozumiem i czym tak właściwie dla mnie są boomersi, to są to osoby totalnie odklejone od rzeczywistości. Są to osoby wychowane w latach 80. i 90., które robią te wszystkie filmiki, posty i tak dalej, typu na przykład wypowiada się ojciec albo matka o jakimś dziecku, że ma taką fryzurę i wygląda jak lama, wygląda jak koza i tak dalej. I ja się zawsze zastanawiam, czy wy jak się wychowywaliście w latach 80., 90., też nie była moda na fryzury typu irokesk, na metr wysokości, albo moda na fryzurę zupki chińskiej, więc w każdym okresie były jakieś fryzury robione przez osoby młode, tym starszym pokoleniom się nie podobały lub wydawały się dziwne. I ja wam powiem taką ciekawostkę, że te osoby młode, które robią sobie te dziwne fryzury według was, one jak już będą też dorosłe czy starsze, też będą uważały, że te fryzury były dziwne, głupie, nie wiem, wyglądali śmiesznie, bo to jest po prostu normalne, że co jakieś pokolenie ludzie mają różne fryzury, więc jest to naturalne. A po drugie, czemu ty obrażasz swoje dziecko w internecie? Nieważne, że jesteś anonimowy, nikt nie wie, kim jest twoje dziecko. Wyśmiewając je trochę, pokazując jakieś głupie zdjęcie i tak teraz te dzieci to mają takie głupie fryzury, wyglądają jak lama albo koza. Kolejny właśnie dla mnie aspekt boomerów to jest po prostu te filmiki typu, że ich dzieciństwo lat 80. i 90. były najlepsze czasy, złoty okres, wszystko było najlepsze, dzieci były najlepiej wychowane, kultura była najlepsza, gry były najlepsze, wszystko było najlepsze. Gdy robię na przykład filmiki albo posty o dzieciństwo lat 90., 80. często i są tam pokazane takie przykłady jak bieganie po łąkach, granie w piłkę, garki emaliowane używane przez ich dziadków, jakieś tam elementy kultury, typu jakieś kreskówki, bolek i lolek, tego typu rzeczy, jakieś tam grania, czy chodzenie na mecze. I mam za każdym razem takie osoby chowane w latach 2000 też spędzały czas na dworze, wychodziły dzieci na dwór, grały jeszcze w piłkę. Do tej pory mamy drużyny sportowe i dzieci grają w piłkę, mamy drużyny przecież sportowe dla chłopców i dziewczynek. Poza tym jest to dla mnie nierozumienie kontekstu i w ogóle oderwanie się od jakichś czasów i niezauważanie trochę tego, co się wokół ciebie dzieje. Bo nie jest to jakby duża filozofia, żeby mieć jakieś kuzynostwo lub inne dzieci wokół siebie, które wychowane były dosłownie 10 lat później i spędzały w sumie dzieciństwo bardzo podobnie do ciebie. Według mnie te filmiki często są robione w formie jakiejś takiej listy, że super dzieci wychowane w latach 90. i często są wymienione te rzeczy i gdy byłeś wychowanym później lub miałeś bardzo starszych dziadków, mogłeś sobie większość tych rzeczy znaczyć. Kolejny aspekt, który uważam, że warto poruszyć, to jakby nostalgia za latami 90. i 80. Nie jest tam pokazywana konkretna jakaś muzyka, seriale, czyli coś, co możesz obejrzeć, ale uczucie już nie wróci, tylko są to rzeczy, które w sumie możesz robić także teraz. Typu wspomnienia lat 90. i mamy filmik, gdy jakieś dwójka osób sobie chodzi po polu, podziwia kwiatki, krajobrazy, bawi się patykami. A ja mam takie, człowieku, nawet jak masz 30 lat i chcesz iść sobie na pole, to wyjdź z domu, pojedź na jakąś wieś i idź sobie na pole. Nie musisz do tego żyć w latach 90., żeby sobie na pole chodzić. I mówienie, że dzisiejsze dzieci takich rzeczy nie robią, jest to spowodowane tym, że teraz
dużo więcej osób mieszka w mieście niż na przykład na wsi. Jest po prostu łatwiejszy dojazd do szkoły i pracy. Poza tym dzieci, nawet które do tej pory mieszkają na wsiach, chodzą na się bawią. Tylko problem polega na tym, że kiedyś dzieciństwo wyglądało trochę inaczej. Kiedyś dzieci do lat 11-12 było normalne, że chodziły jeszcze po dworzu, bawiły się patykami, chodziły na plac zabaw, a teraz dzieci te, które robią takie czynności, są to dzieci do lat 8-9. I jest to związane z tym, że to jest jeszcze ten okres, gdy na przykład w szkole czy w przedszkolach wychodzą na ten plac zabaw. Jest to też teraz okres, że rodzic musi takie dziecko w takie miejsce zabrać. Nie masz teraz takich wyrąbistych, łatwo dostępnych zabaw przy blokach, jak to było kiedyś. I tych dzieci teraz obecnie także jest mniej, więc mniej zauważysz dzieci bawiących się na placu zabaw, bo jest ich po prostu mniej i te dzieci bawią się w większości teraz w pojedynkę. I jest to normalne, że w dzisiejszych czasach dzieci do lat powiedzmy 9 lubią się bawić na dworze, są bardzo aktywne jeszcze w jakiś sposób, a potem z czasem coraz bardziej interesują się internetem, jakimiś grami itd. I jest ich na dworze mniej, bo też mają więcej obowiązków, nie tylko jeśli chodzi o domowe, ale też edukacyjne. Muszą się więcej rzeczy uczyć, mają trudniejsze przedmioty. I w dawniejszych czasach, czy w poprzednich latach było podobnie, że tym byłeś starszy, tym na dworze występowałeś mniej. Kolejnym aspektem takim, dlaczego dzieci w tym są starsze, tym mniej wychodzą na dwór i tych dzieci teraz po prostu na dworze jest mniej, masz więcej możliwości siedzenia w domu, spędzenia czasu w inny sposób niż siedzenie po prostu na dworze, bo masz dużo rozrywek, masz gry, masz PlayStation, masz toki, masz książki i tak dalej. I teraz osoby są bogatsze często i mogą sobie na te rzeczy pozwolić. Też w dzisiejszych czasach nie trzeba wychodzić na dwór, żeby nawiązać kontakt społeczny. Wystarczy, że do kogoś napiszesz lub możesz do niego zadzwonić na wideo rozmowę. I z jednej strony można powiedzieć, że to jest gorsze, bo nie ma bezpośredniego kontaktu. Jednak jest to po prostu łatwiejszy kontakt. Jak już mówiąc o tym, że teraz dzieci powiedzmy szybciej trochę dorastają i z wiekiem, gdy mają lat coraz więcej, spędzają czas trochę inaczej. Teraz bardzo dużo dzieci chodzi na jakieś zajęcia dodatkowe, więc są też po szkole zajęte i spędzają czas społecznie, na przykład na jakichś zajęciach baletu, czy na jakichś kursach językowych i tak spędzają po prostu swój wolny czas. Kolejnym aspektem, którym uważam, że często robią boomerzy wypowiadając się w internecie, to nakreślając, jakie ich dzieciństwo było właśnie wyjątkowe, czy czasy nastoletnie, odwołując się do jakichś rzeczy typu ty żyłeś w latach 90. czy 80. i pokazując te rzeczy typu że spędzałeś czas na zabawie, że spędzałeś czas na graniu w jakieś nowe gry, spędzałeś czas na słuchaniu muzyki i oni już tu się nie odwołują jakby do nowego pokolenia dzieci czy nastolatków, tylko konkretnie jakby do życia w latach 90. czy 80. te filmiki. Tylko problem polega na tym, że ty nie odwołujesz się do tego, że te czasy były lepsze z tego względu, że miały kulturę lepszą, że trzeba było mniej pracować z jakichś tam, nie wiem, względów. Tylko ty odwołujesz się do tego, że te czasy były lepsze, bo ty byłeś dzieckiem albo nastolatkiem, więc miałeś więcej wolnego czasu i mogłeś go poświęcić po prostu na przyjemności, plus czułeś beztroskę, bo byłeś dzieckiem. I to dzieckiem jeszcze w czasach, gdy twoi rodzice mieli lepsze możliwości i mogli ci zapewnić to, że ty po prostu miałeś spokojne dzieciństwo. Więc jest to kolejne dla mnie odklejenie, że te osoby nie odwołują się do tego, że te czasy były z jakichś względów wyjątkowe czy lepsze, tylko do tego, że byłeś dzieckiem czy nastolatkiem, więc wiadomo, że twoje życie było inne i ty się nie odwołujesz do konkretnych czasów, tylko do tego, że fajnie było być nastolatkiem czy dzieckiem. Kolejnym aspektem dla mnie to nierozumienie trochę przepływu czasu. Oni mają zawsze argument, gdy odpisują ci, czy coś robią, czy robią filmiki, czy pisząc komentarze typu, no bo kiedyś było inaczej, no bo kiedyś było inaczej, bo było kiedyś. A dziś jest dzisiaj, a jutro będzie jutro, więc jutro też będzie inne niż dzisiaj. I jest to normalne, to jest po prostu upływ czasu i wiadomo, że czasy się zmieniają, rzeczy się zmieniają, młodzież się zmienia, nastolatkowie dzieci się zmieniają, bo jest to po prostu normalne. Nawet osoby młode się zmieniają i czasy się zmieniają, bo jest to naturalny upływ czasu. To jest trochę tak, jakby spotkała się w magicznym wymiarze osoba, taką, która właśnie w XIX wieku
i ma takie: no, ja też pochodzę z robotniczej rodziny jak ty, tylko dlaczego ty spędziłeś dzieciństwo bawiąc się w gry i zabawy i korzystając z jakichś technologii, książek i super udogodnień i mogłeś chodzić do szkoły, gdy ja nie mogłem chodzić do szkoły, mało tego musiałem pracować, a gdy już się bawiłem, nie miałam do dostępu żadnych zabawek i musiałam się bawić tylko z tymi dziećmi, które powiedzmy mieszkały z 2 bloki koło mnie, bo nie miałam żadnych środków transportu, by przetransportować się dalej, lub też nie miałam funduszy na to jakichkolwiek. Więc to też jest inne spędzanie dzieciństwa i są to inne czasy. Osoba rodziny robotniczej z lat 90., 80. miała inne możliwości niż z XIX wieku, czy z XIX wieku, czy na przykład z lat 50. Tak samo osoba z robotniczej rodziny z czasów współczesnych będzie miała inne doświadczenia, jeśli chodzi o dzieciństwo, o lata nastoletnie, czy jakieś doświadczenia życiowe. Kolejny aspekt, który według mnie charakteryzuje prawdziwych boomerów, to nierozumienie, że niektóre rzeczy, które sprawdzały się w przeszłości, obecnie kompletnie się nie sprawdzą. Najlepszym dla mnie przykładem czegoś takiego jest samochód z lodami, który często jeździł do tych mniejszych miejscowości i wsi i sprzedawał lody. I problem tu polega na tym, że jeździły kiedyś te samochody dlatego, że często w tych mniejszych miejscowościach dawniej nie było sklepów, w których można było takie lody, jakie lody zamówić. Też trudniej było się przetransportować do większej miejscowości, żeby te lody kupić. Obecnie coraz więcej jest sklepów w mniejszych miejscowościach, a także mamy możliwość zamówienia jakichś towarów ze sklepu, dowozą do domu. Także łatwiejszy jest transport z mniejszej miejscowości do większej. Coraz więcej osób ma samochody czy prawo jazdy, więc nawet tu nie chodzi o komunikację miejską, co po prostu transport, nawet osobisty z powodów finansowych czy gospodarczych, jest łatwiejszy. Kolejny aspekt, który sprawia, że kupowanie lodów w tych samochodach nie ma sensu i obecnie nie funkcjonują, jest to, że to też się sprawdzało dlatego, że te lody często były sprzedawane po prostu drożej w tych samochodach, w tych mniejszych miejscowościach. I jeśli my mamy możliwość kupienia w sklepie tych samych lodów w niższej cenie, to dlaczego mielibyśmy, ze względu na to, że jedzie sobie samochód jak z amerykańskiego filmu i puszcza fajną muzyczkę, pić lody? Bo i też te lody głównie były sprzedawane dla małych dzieci, które oglądały się amerykańskich filmów z takimi samochodami i one nawet nie tyle, co chciały kupić po prostu te lody jako smakołyk, to po prostu poczuć się jak w amerykańskim filmie i kupić lody z samochodu, jak dzieci w filmach. Kolejnym aspektem jest to, że skoro te lody były sprzedawane drożej i najczęściej nie były to lody jakieś robione ręcznie, czy jakieś świderki nawet zwykłe, tylko były to lody jakichś marek typu Big Milk i takie najzwyklejsze lody, które można było sobie kupić w sklepie. Więc jaki sens jest kupowanie najzwyklejszych lodów, często w cenie dużo droższej niż ze zwykłego sklepu czy z Biedry i kupienie go tego samochodu, bo jest to fajne. Poza tym, skoro jesteśmy już osobami dorosłymi, to nie jest dla nas atrakcyjne kupowanie z takiego samochodu lodów, bo już nie jesteśmy dziećmi zafascynowanymi amerykańskimi filmami. A współczesne dzieci nie podzielają aż takiej fascynacji czymś takim, bo często wychowują się w większych miastach, gdzie mamy dostępne budki z lodami. Kolejne jest to, że skoro mam do możliwości kupienia, nie wiem, droższego loda, takiego samochodu, czy zwykłego loda ze sklepu, dużo osób teraz woli sobie pojechać samochodem czy autobusem do większego miasta i pójść nawet do jakiejś kawiarni czy lodziarni i zjeść sobie ręcznie robione, dobre jakościowo lody, które są smaczniejsze i lepsze składowo, bo teraz ludzie bardziej zwracają uwagę na to, co po prostu jedzą. Więc to jest powód, dlaczego to się teraz obecnie kompletnie nie sprawdza i dlaczego te samochody już nie jeżdżą z tymi lodami. Kolejnym dla mnie aspektem, który nie pokazuje poziomu odklejenia aż tak, ale jest dla mnie ciekawy, to jest narzekanie na generację Z. Tak jak wcześniej było narzekanie na młode pokolenie przez pokolenie PRL-u, tak współcześnie te osoby, które były krytykowane wcześniej przez pokolenie PRL-u, narzekają na generację Z. I to są dla mnie wręcz takie dziwne aspekty, bo tu nawet nie chodzi o to, czy narzekają, że to pokolenie jest bardziej leniwe, że jest uzależnione od telefonów. Nie o to chodzi, tylko dla mnie jest ciekawe i jednocześnie dziwne ich zdziwienie, że te pokolenie wchodzi na przykład na rynek pracy, że te pokolenie pisze matury, że te pokolenie jest w liceum. Pokolenie Z jest to pokolenie urodzone między 95 rokiem a 2012, czasami się podaje 97-2012. Nie zmienia to jednak
faktu takiego, że mimo wszystko te pokolenie ma już prawie 30 lat. Więc nie rozumiem tego, dlaczego dużo osób jest tak zdziwione, że te osoby, nie wiem, pracują i się wręcz dla mnie wypowiadają o tych osobach, jakby miały z 14-13 lat, gdy te osoby są dorosłe i te osoby już w sumie dawno weszły na rynek pracy, a nie jakiś ostatni rok temu. I właśnie zauważyłam, że przez ostatni rok stało bardzo dużo TikToków i postów na temat tego, że o, generacja Z pisze matury, o, generacja Z idzie na rynek pracy, o, generacja Z jest w pracy taka. Gdy widzę kogoś z generacji Z w pracy, to postrzegam go tak. Gdy te osoby na rynku pracy już są dawno, bo są to osoby już prawie w wieku 30 lat, więc to są osoby naprawdę już dorosłe, to są już osoby, które mają własne dzieci, więc nie rozumiem tego zdziwienia, że te osoby wchodzą na rynek pracy. No chyba, że dla nich generacja Z postrzegają inaczej i są to dla nich urodzone osoby, nie wiem, po 2005 roku, ale to nie jest jakby do końca prawda. I nie powinni wtedy używać nazwy generacja Z, żeby określić te osoby, które mają wtedy na myśli. Ogólnie jestem bardzo ciekawa, co wy o tym wszystkim myślicie. I ogólnie nie miałam tu na celu jakby obrażenie kogoś, pokazanie, że ktoś jest gorszy, tylko bardziej nakreślenie jakichś różnic i ciekawego zjawiska, które ma miejsce w mediach, w internecie i w kulturze, i nagrywanie takich filmików, w którym w moim odczuciu jest boomerskie, pomimo że to są w sumie jeszcze osoby bardzo młode, umieją się posługiwać jakby internetem i nagrywają takie rzeczy, które według mnie są odklejone od rzeczywistości, niż tylko te osoby urodzone w PRL-u. Uważam też, że właśnie boomersi współcześni to są już w sumie te młodsze pokolenia, a te pokolenia, które kiedyś były uważane w Polsce za boomersów, jest to pokolenie już dziedziusiów, które już po prostu normalne, że inaczej odbierają rzeczywistość, są wychowani w innej rzeczywistości i mogą się po prostu już trochę nie odnaleźć w współczesności, zwłaszcza, że technologia i wszystko idzie coraz bardziej do przodu i nie mamy do końca prawa czasami ich aż tak krytykować z tego względu, że nas spotka najprawdopodobniej to samo. Sami kiedyś staniemy się boomersami, więc każdy z nas kiedyś będzie boomersem. To wszystko na dzisiaj, ja już się z Wami żegnam. Jeśli podobał Wam się ten film i chcecie więcej takich filmów albo wesprzeć moją twórczość, zapraszam do dania lajka, napisania komentarza, subowania kanału. Do usłyszenia!